Witamy uczniów i nauczycieli biorących udział w kolejnej edycji konkursu, ogólnopolskiego konkursu wiedzy Ziemianie XX wieku. Reforma rolna i losy mienia podworskiego oraz ziemiańskich kolekcji artystycznych to będzie tytuł dzisiejszego wykładu i serdecznie witamy panią doktor Dobromiłę Żyską-Laubę i prosimy o wykład. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła się podzielić swoją wiedzą. Szanowni Państwo, chciałabym przybliżyć najpierw zagadnienie zbiorów podworskich oraz kolekcji, które znajdowały się w dworach, tak żeby młodzież też mogła sobie wyobrazić, na czym polegała wartość tych zbiorów, które znajdowały się w dworach, które były gromadzone od wielu pokoleń. Zaczynało się to od tego, że najpierw były zbierane dokumenty, które mogły świadczyć o pochodzeniu szlacheckim. Do tego później dochodziły różne pamiątki oraz portrety, które zapełniały ściany dworów i gromadzone zbiory zapełniały całe wnętrza bardzo często, natomiast w drugiej połowie XIX wieku niekiedy przybierały także postać kolekcji artystycznych. Wtedy były zbierane różne obrazy zazwyczaj szkół europejskich, ale także były uzupełniane obiektami egzotycznymi, dalekowschodnimi oraz rzemiosłem artystycznym. I niestety reforma rolna, która została zapoczątkowana w Polsce w 1944 roku, doprowadziła do wielu zniszczeń tych obiektów i znacznego rozproszenia. I tutaj chciałabym się powołać właśnie też na wypowiedzi profesora Jana Piotra Pruszyńskiego, który postrzegany jest jako najwybitniejszy znawca prawa ochrony dziedzictwa narodowego i który wyraźnie powiedział, że powojenne przejęcie ogółu muzeów przez państwo i zbiorów prywatnych było po prostu bezprawiem. Podobne opinie pojawiały się także w innych publikacjach, gdzie mówiono o tym, że była to po prostu konfiskata, gdyż obiekty te miały nadal po prostu prawnych właścicieli. Tak więc pojawiały się także takie określenia, na przykład w artykułach pani Lidii Kareckiej, która wiele publikacji poświęciła właśnie mieniu podworskiemu, mówiła, że było to po prostu naruszenie podstawowego kodeksu każdej cywilizacji, czyli prawa własności. Podkreślane jest również to, że w tym czasie jeszcze obowiązywała Konstytucja kwietniowa 1935 roku, która wprawdzie przewidywała zniesienie lub ograniczenie własności na cele publiczne ze względów wyższej użyteczności, ale mogło się to odbyć tylko pod warunkiem odszkodowania. Tutaj rzeczywiście w ogóle nie było o tym mowy. Tak więc stało się coś, co można było określić rzeczywiście bezprawiem. Wyrzucenie ziemian, prawnych właścicieli z dworów doprowadziło do tego, że obecnie możemy powiedzieć o 90% zniszczeniu dworów, które znajdowały się na terenach polskich przed II wojną światową. Była to liczba około 20 000, więc teraz do naszych czasów zachowało się te 10%, jakieś 3 do 4 tysięcy, ale niestety tylko około 1000 w dobrym stanie. Reszta po prostu zniknęła albo pozostanie już w znacznej ruinie. I tutaj prezentuję też zdjęcia jednego z dworów, które świetnie pokazują właśnie ten stan obecny wielu dworów. Przeprowadzaniu reformy rolnej towarzyszyły także propagandowe hasła, które pomagały nastawić tych, którzy wykonywali te działania właśnie negatywnie wobec ziemian. I tutaj na przykład postać Osóbki Morawskiego, który był związany z resortem rolnictwa i resortu właśnie reformy rolnej, mówił w ten sposób: zabezpieczymy wiele dóbr kultury, które były w egoistycznym władaniu dworców.
dworów obszarniczych. Tak więc pojawiały się takie hasła, które były po prostu absurdalne, że na przykład używało się takiego określenia zrabowane przez właścicieli. Jak właściciel mógł sam siebie obrabować, tak? Później działaniom dekretu reformy rolnej towarzyszył także wydawany biuletyn reformy rolnej, gdzie też bardzo często nawoływano do tego, by odbierać właśnie właścicielom ich dobra i często właśnie te zabytki nieruchome, które przecież w ogóle nie miały nic wspólnego z reformą rolną. I na przykład pojawiło się kiedyś takie zdanie: nie dopuszczajcie, by krewni i rozmaici znajomi obszarników odjeżdżali od nich z pełnymi sakwami. Połóżcie waszą ciężką, spracowaną dłoń na tych skarbach i zapytajcie, dokąd to panowie? W opracowaniach profesora Pruszyńskiego pojawia się wręcz takie określenie, że odbywała się po prostu taka indoktrynacja uczestników różnych wycieczek pracowniczych, które później już po wojnie się odbywały w muzeach, do których przejęto właśnie to zrabowane mienie, bo używano takich haseł, że w końcu te dobra zostały udostępnione ludowi pracującemu miast i wsi. I to było bardzo często właśnie powtarzane, tak żeby właśnie ludność chłopską, która no, rzeczywiście była częściowo obdarowana tą ziemią, również widziała sens przejęcia tych obiektów, które zostały po prostu odebrane ziemianom. I postacią, która była przedstawiana jako zdrajca narodu, była postać Alfreda Potockiego z Łańcuta, który przewidując, co może się stać z jego dobytkiem, pamiątkami rodzinnymi, zdecydował się na wywiezienie swoich dóbr do Wiednia, ale tutaj skorzystał z pomocy Niemców i to zostało właśnie wykorzystane, żeby pokazać, jak można było korzystać z pomocy naszego największego wroga, tak? Więc postać właśnie Potockiego była przedstawiana często jako zdrajca narodu i właśnie z dekretem były związane kolejne rozporządzenia, które były wydawane już zaraz po wrześniu, czyli już w październiku, na przykład dekret o przyspieszeniu reformy rolnej, który nakazywał usunięcie dawnych właścicieli w ciągu 3 dni. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli rodzina, która od pokoleń bardzo często zamieszkiwała te dwory, musiała w ciągu 3 dni zdecydować o tym, gdzie ma się wynieść, a nie wiedziała dokąd. Tym bardziej, że nie wolno jej było pozostawać w tym samym powiecie. Więc albo musieli szukać krewnych gdzieś dalej, albo znajomych. Też nie wiedzieli, w jakich warunkach zostaną przejęci, więc też nie mogli zaplanować, ile rzeczy mogą ze sobą zabrać, a były to bardzo często nie tylko takie drobniejsze pamiątki czy obrazy, ale to były też zabytkowe meble. Więc to wskutek właśnie tego rodzaju rozporządzeń było bardzo utrudnione. Dodatkowo pod koniec października, czyli 2 miesiące po wydaniu dekretu, wprowadzono kolejne rozporządzenie, które mówiło wyraźnie o tym, że kto utrudnia wprowadzenie reformy rolnej, podlega karze więzienia, a nawet śmierci. I rzeczywiście to często wykorzystywano i stawiano zarzuty dawnym ziemianom o współpracę między innymi z Armią Krajową, o to, że jakieś procesy o szpiegostwo im wytaczano, oskarżano o sabotaż i to dawało podstawy ku temu, żeby ziemian zaaresztować. W ten sposób wiele majątków stawało się majątkami opuszczonymi, dlatego że ci ziemianie, którzy byli aresztowani albo gdzieś wywożeni, była też taka dosyć znana sprawa uprowadzenia i wywiezienia kilku osób ze znanych rodzin arystokratycznych Radziwiłłów, Branickich, Krasickich i Zamojskich do ZSRL w 1945 roku, którzy dopiero po 2 latach zostali uwolnieni i wrócili. I te wszystkie działania sprzyjały temu, by łatwiej było zawiadywać właśnie tymi majątkami i mieniem podworskim, które tam zostawało, no bo po prostu właścicieli nie było. Wprowadzono właśnie też w marcu 1946 roku dekret, który mówił o tym, że mienie opuszczone i poniemieckie po prostu przechodzi na Skarb Państwa. Majątki, które były
także wcześniej wysiedlone przez Niemców, bo weszły w skład III Rzeszy, zostały opuszczone właśnie przez dawnych ziemian, no więc nie z ich winy, to nie były majątki dobrowolnie opuszczone. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, właśnie następowało to wskutek aresztowań, wysiedleń. Część właścicieli na przykład przebywała nadal w obozach, więc też nie mogli zawiadywać tymi majątkami. Niektórzy, wiedząc o tym, co się dzieje na wschodzie, w jaki sposób ziemianie są traktowani na wschodzie, a wręcz mordowani, w obawie przed nadchodzącymi Sowietami po prostu uciekali, więc też znowu pozostawiali te majątki. No i tak jak tutaj przywoływałam przykład właśnie rodzin arystokratycznych, byli także wywożeni w głąb ZSRR. Tak więc to wszystko sprzyjało temu, żeby łatwiej było przejąć to mienie podworskie. I kolejnym dekretem, który ułatwiał przejęcie przede wszystkim obiektów o wartości naukowej, artystycznej i muzealnej, był dekret, który pojawił się pół roku po pierwszym dekrecie dotyczącym reformy rolnej i był to dekret, którego pomysłodawcą był znany profesor Stanisław Lorenz, postać zasłużona, choć kontrowersyjna, i on zaproponował właśnie taki zapis, aby przeciwdziałać kradzieży wartościowych obiektów, bo już od pół roku trwały działania w tym kierunku przejmowania majątków i parcelacji ziemi, ale już w tym czasie odbywał się bardzo duży szaber, przejmowanie wartościowych obiektów i Lorenz jako muzealnik chciał temu przeciwdziałać. Ale to niestety doprowadziło do tego, że bardzo wiele obiektów zostało przejętych do muzeów, a potem także rozproszonych. I to zaraz o tym jeszcze właśnie dalej powiem, bo to prowadziło do jeszcze większego właśnie zatarcia informacji o pochodzeniu. W jaki sposób odbywało się przejmowanie właśnie tych cennych obiektów, czyli tych, które miały wartość zabytkową, naukową oraz muzealną? Starano się je przewozić do muzeów, no ale wiadomo było, że muzea też nie były na tyle pojemne, żeby to wszystko zebrać. Powoływano więc składnice, bardzo często wybierano dwory, które znajdowały się w części centralnej konkretnego powiatu. Tam próbowano zwozić wytypowane obiekty z okolicznych dworów. Ale nie było to takie proste, bo po pierwsze, zaraz po wojnie brakowało transportu, więc ograniczano się bardzo często tylko do rejestru co ważniejszych obiektów w danych dworach i później na przykład pełnomocnicy powiatowi, którzy mieli pojechać po te wyznaczone obiekty, spóźniali się. Bardzo często już było za późno. Tych obiektów już nie było, tym bardziej, że już istniał spis, który wskazywał, co jest cenne. Tak więc tutaj już część rzeczy znikało. Ponadto był problem z drogami, które były nieprzejezdne, szczególnie jesienią i na wiosnę. Tak więc nawet zaplanowany transport w ogóle się nie odbywał i też nie można było jego zrealizować. Brak było wykształconych muzealników, którzy mogliby się podjąć tego rodzaju typowania i decyzji, co warto zachować, a czego nie, bo przeważali pracownicy administracyjni i pracownicy propagandy. Tak więc to były osoby, które nie miały kompetencji, żeby zająć się zabezpieczaniem tych obiektów. Do tego dochodził problem krzyżowania się kompetencji różnych urzędników, tym bardziej, że w tym czasie jeszcze władzę pełniły komendantury sowieckie, więc były to często komendantury wojskowe, więc miały w pewnym sensie przewagę. Do tego były grupy operacyjne administracji centralnej, czyli przede wszystkim albo z Warszawy, albo z danych właśnie powiatów, władze samorządowe i jeszcze wysłannicy ministerstw. Tak więc nie było ustalonych zasad, kto za co jest odpowiedzialny. No więc spychano na siebie różne obowiązki i to rzeczywiście utrudniało, więc można powiedzieć, że to wszystko się odbywało w atmosferze chaosu i dezinformacji.
Ale trzeba jednak uczciwie dodać, że było wielu pracowników muzeów, którzy naprawdę wykazali się wielką ofiarnością. Były to osoby, które często przemierzały wiele kilometrów na piechotę. Miały wtedy przecież też z czasów wojny nie miały dobrego obuwia, nie miały dobrej odzieży i rzeczywiście w dużym poświęceniu ratowali wiele obiektów. Tak więc tutaj trzeba także uczciwie powiedzieć właśnie o tym zaangażowaniu, bo dzięki nim być może, że te obiekty, które pozostały bez opieki ziemian, mogły być jeszcze bardziej zniszczone albo rozszabrowane. I właśnie pojawia się tutaj problem właśnie szabru, który był powszechny zaraz po wojnie, przez to, że właśnie nie było odpowiedniej kontroli. Dodatkowo działały brygady trofiejne, które podlegały oddziałom do spraw sztuki przy Radzie Ministrów ZSRR. One operowały na terenach polskich od końca lutego 1945 roku na zapleczu Armii Czerwonej i one też wybierały często co cenniejsze obiekty. Ponadto trzeba niestety wyraźnie powiedzieć, że szabru dopuszczała się także ludność miejscowa. I tutaj na przykład pojawiały się w kilku takich opracowaniach, między innymi też na przykład pani Anna Wylegała właśnie coś takiego podkreśliła, że rzeczywiście obecność Sowietów w majątkach była takim sygnałem dla okolicznej ludności do włączenia się w akcję wywłaszczenia. To po prostu im dodawało odwagi. Niektórzy się stawali bardziej aroganccy i mimo, że wcześniej na przykład mieli obawy, no jednak jakieś wyrzuty sumienia ich powstrzymywały przed tym, no to wiedząc o tym, że jednak następują pewne zmiany ustrojowo właśnie związane z władzą, no to dopuszczali się kradzieży. Tak więc w tym szabrze właśnie brały udział i brygady trofiejne, i ludność miejscowa, i instytucje, urzędnicy, którzy tak naprawdę byli przeznaczeni do tego, by zabezpieczyć te obiekty, a tak naprawdę niektórzy po prostu zabierali do różnych instytucji, do wyposażenia swoich biur, a czasami po prostu to trafiało nawet do prywatnych willi różnych dygnitarzy. Oczywiście w tym wszystkim jeszcze uczestniczyli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. I tutaj właśnie dla przykładu pokazuję dwa zdjęcia z majątku Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Pierwsze zdjęcie prezentuje nam salę gdańską w roku 1896, gdzie możemy zaobserwować, jak bogato były wyposażone te wnętrza. Proszę zobaczyć, że obrazy są zawieszone nawet w 3 rzędach. Zachowane są zabytkowe meble gdańskie, piękny żyrandol kryształowy i to, co się zachowało akurat w tej sali, to jest jeszcze zdjęcie przed aranżacją muzealną, kiedy budynek został przejęty przez muzeum, więc widać, że szczęśliwie zachował się oryginalny strop i kominek z XVI wieku, ale nie ma już żadnych obrazów, nie ma zabytkowych mebli, bo te, co tutaj widzimy na zdjęciu, to przywędrowały później z jednego z urzędów ze Sztumu i nawet te odrzwia, które są umieszczone, one już są wtórne, dlatego że na tej fotografii oryginalnej, może tutaj niezbyt wyraźnie to widać, były odrzwia wykonane z dawnych szaf gdańskich, zabytkowych, więc to też się nie ostało. Ale tutaj muszę wyraźnie powiedzieć, że tego nie wiemy, kto dokonał zniszczeń lub grabieży, bo rozpoczęli ją oczywiście Niemcy w czasie II wojny światowej. Oczywiście zostało to potem dokończone przez także jakieś jednostki sowieckie i być może okoliczną ludność, ale jak widać po prostu do jakich zmian w tym czasie doszło. Należy także wspomnieć o tym, jakie znaczenie miały relacje między dawnymi ziemianami a okoliczną ludnością, bo bardzo często, mimo tego szabru, który miał miejsce, były to relacje dobre. Ziemianie
często zawdzięczali opiekę właśnie okolicznej ludności. Gdy na przykład musieli zapakować swój dobytek na jakiś wóz, to chłopi udzielali im pomocy z transportem. Często ich odwozili gdzieś na jakąś stację, później im dowozili często żywność także. Niektórzy podjęli się także przechowania zabytkowych obiektów, które szczęśliwie trafiały z powrotem do rąk ziemian, chociaż zdarzało się też tak, że niektórzy się nie przyznawali do tego, że jednak przejęli te obiekty, więc różne losy spotkały. I tutaj przywołuję zdjęcie z majątku rodziny Dębińskich z Przysuchy, gdzie zachowały się właśnie takie wspomnienie, że wezwany na posterunek milicji ziemianin Dębiński z Przysuchy został wybroniony przez swojego pracownika, dawnego pracownika majątku, który mimo swoich zdecydowanych poglądów komunistycznych wybronił go i szczęśliwie go nie aresztowano. Zdarzały się też takie sytuacje, że co bardziej gorliwych wykonawców dekretu reformy rolnej upajano alkoholem, tak żeby łatwiej było po prostu ten resztki dobytku zapakować i jednak wywieźć i w jakiś sposób zachować. Tak więc tu trzeba też o tym powiedzieć, że te relacje miały bardzo duże znaczenie i zresztą też w książce rodziny Łubieńskich pojawiają się takie wspomnienia, że te relacje były przez wiele, wiele lat jeszcze podtrzymywane. Tak jak powiedziałam, właśnie następowało i to rozproszenie, i kradzież, ale niestety także niszczenie tego mienia, które pozostało, a które mogłoby jeszcze wiele, wiele lat przetrwać. I takim pierwszym, takim symbolicznym momentem było to, gdy zamek w Łańcucie został przekazany na Muzeum Narodowe już w 1944 roku i już wcześniej wspomniany Osóbka Morawski młotkiem zbił kartusz herbowy Potockich w Łańcucie. Tu akurat przypadkowe zdjęcie, bo akurat herb Pilawa, więc być może, że podobnie wyglądał i na jego miejsce umieścił Godło Polski. Tak więc widać było, że instytucja, która miała zajmować się zabezpieczeniem obiektów, zaczynała od niszczenia. Tak? I niestety właśnie było to dosyć powszechne, gdyż brak wiedzy, brak takiego pozytywnego nastawienia rzeczywiście powodował, że coraz więcej tych majątków i obiektów, nawet które się zachowały, było niszczonych. Były takie decyzje, że komisje, które były powoływane przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, miały także decydować o tym, co ma trafiać do muzeów i do składnic i w tym czasie nie ceniono na przykład obiektów o pochodzeniu niemieckim, tak? No bo były kojarzone z największym wrogiem Polski, więc te obiekty bardzo często właśnie zostawiano albo niszczono, czy po prostu ktoś właśnie z urzędników sobie przejmował. Zdarzały się też takie opisy, że część tych zachowanych nawet naczyń, na przykład zabytkowych, znanej porcelany, nie była postrzegana jako coś wartościowego i na przykład często w gospodarstwach chłopskich lądowały gdzieś na przykład w kurniku, tak, że ktoś kiedyś gdzieś widział, jak kury jadły z salaterki koreckiej. Więc to też wynikało właśnie z niewiedzy, ale no niestety do tego też skłaniała taka potrzeba zemsty. Tak? Niestety to się pojawiało, bo w ten sposób można było zademonstrować swoją postawę wobec nowej władzy, że jednak właśnie wiemy, że to się zmienia. Ale co jest zaskakujące, też wynikać to mogło z przeciwdziałania kolektywizacji, dlatego że te obiekty, które pozostały w majątkach, dwory zabytkowe albo budynki gospodarcze, które też mogły mieć pewną wartość zabytkową,
one nie były wykorzystywane do produkcji, nie były na tyle potrzebne, więc ludność chłopska, obawiając się tego, co się dzieje za wschodnią granicą, wiedząc o tym, że tam następuje kolektywizacja, podobno specjalnie niszczyli budynki tak, żeby po prostu one nie spełniały swojej funkcji i żeby tutaj po prostu nie wprowadzono kołchozu. Więc to też całkiem inny aspekt, który mógł prowadzić właśnie do zniszczenia. No niestety właśnie dopuszczano się niekiedy zniszczeń wnętrz dworów czy pałaców i tu z jakiegoś takiego niezrozumienia czy z potrzeby zemsty właśnie na przykład niszczono zabytkowe piece, wyrywano posadzki, czy na przykład wyrywano klamki, zamki, okucia, żeby to sprzedać na złom. Więc niestety tych zniszczeń było bardzo wiele. Bardzo smutnym procederem było przeszukiwanie także grobowców, gdzie licząc na to, że można znaleźć coś w trumnach, niszczono je. Tak więc dużo zniszczeń w tym czasie także nastąpiło. Kolejnym takim rozporządzeniem, które wpłynęło na to, że teraz mamy ograniczoną wiedzę na temat obiektów pochodzenia dworskiego, był dekret o rejestracji dzieł sztuki i zakazie wywozu obiektów właśnie zabytkowych, tych wskazanych wcześniej przez Lorenza w tym dekrecie sprzed roku. I w wielu publikacjach pojawia się taka informacja, że to był po prostu martwy przepis, że nigdzie nie znaleziono żadnych dokumentów, które by rzeczywiście rejestrowały te dzieła sztuki. Wynikało to z tego, że jeżeli ktokolwiek zarejestrował jakieś dzieło sztuki, ono w naturalny sposób przechodziło na własność muzeum czy w ogóle Skarbu Państwa. No więc, żeby cokolwiek sprzedać, nie można było nic zarejestrować. Tak więc ta rejestracja w ogóle nie następowała i wiemy, że to się działo zarówno po stronie tych, którzy dokonali kradzieży, no bo chcieli na tym zarobić, ale także ze strony ziemian, którzy po prostu, będąc w bardzo trudnej sytuacji finansowej, żeby podreperować właśnie swoje finanse, sprzedawali jeszcze ostatki tego dziedzictwa, no więc nie ujawniali pochodzenia z mienia podworskiego, bo byliby po prostu natychmiast tego pozbawieni. I ten dekret także dotyczył tych obiektów, które zostały przekazane jeszcze przed wojną w depozyt do różnych muzeów w czasie wojny, pod wpływem też powstania warszawskiego i one naturalnie po prostu przechodziły na Skarb Państwa. Dodatkowym działaniem, które doprowadziło do jeszcze większego właśnie rozproszenia tych zabytkowych obiektów, było powołanie w 1950 roku DESY, czyli Państwowego Przedsiębiorstwa Dzieła Sztuki i Antyki, które miało się zajmować po prostu handlem dziełami sztuki i obiektów zabytkowych. I DESA oparła swą działalność na majątku Skarbu Państwa, dlatego że muzea zostały zobowiązane do tego, żeby do DESY właśnie przekazać tak zwane obiekty niemuzealne. Co to znaczy niemuzealne? Najpierw trafiały do muzeów niby muzealne, a teraz okazywało się, że one są niemuzealne. I były to zazwyczaj obiekty, które wiązały się z pochodzeniem niemieckim lub te, kto po prostu w danym muzeum czy w jakiejś instytucji uznał, że one są niemuzealne. I proszę zobaczyć, że nie dość, że najpierw zostały one zabrane ziemianom, a potem zostały przekazane do DESY, która jeszcze na tym zarabiała. Tak? Więc no, proceder po prostu rozpraszania tego mienia był bardzo mocny. I teraz na razie tak chociażby podsumowując to, co się stało, jakie były konsekwencje reformy rolnej, która miała dotyczyć tak naprawdę ziemi, a w tak dużym stopniu wpłynęła właśnie na dziedzictwo, które znajdowało się w tych dworach. Więc doszło do bardzo dużego rozproszenia obiektów o wartości artystycznej, muzealnej, zabytkowej czy naukowej
zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ one były dowolnie przemieszczane, dlatego że gdy powoływano składnice, to na przykład decydowano o tym, że część obiektów na przykład przekażemy do jednego muzeum, bo ono się specjalizuje na przykład w militariach, a inne się specjalizuje w rzemiośle, więc rozbijano od razu już w tym momencie zaraz po wojnie. I najgorsze było to, że przy tym przemieszczaniu nie było żadnej dokumentacji. Były czasem jakieś takie ogólne, lakoniczne spisy, jeżeli one były, to też było szczęśliwie, ale bardzo często w ogóle nie było żadnej dokumentacji. Tak więc później, gdy prowadziłam badania i robiłam kwerendy w muzeach, bardzo często spotykałam się z brakiem informacji o pochodzeniu, albo były zapiski wykonywane ołówkiem już na przykład w latach 70., 80., kiedy starano się jednak identyfikować te obiekty. Tak więc dochodziło wręcz poprzez te wszystkie dekrety, które się pojawiały towarzyszące reformie rolnej, dochodziło po prostu do fałszowania tych informacji. I obecnie możemy powiedzieć, że około 80 000 obiektów z mienia podworskiego znajduje się w muzeach. Być może, że tego jest jeszcze więcej, tak? Skoro my cały czas te obiekty identyfikujemy. I to, na co też zwrócił właśnie profesor Pruszyński, to, że obiekty te, będąc przejmowane do muzeów, przede wszystkim były oceniane ze względu na wartość ekspozycyjną, tak żeby były po prostu pokazywane na wystawach. Zapominano o tym, albo wręcz działo się zamierzenie, po prostu nie zwracano uwagi na tę wartość zabytkową, bo to, że coś należy do muzealiów, to nie znaczy, że ono ma mieć tylko wartość ekspozycyjną. Ważne, żeby miało także wartość historyczną, która mówi o kontekście też przejmowanych na przykład całych zbiorów, tak? No ale niestety te rzeczy albo były rozdzielane, albo w ogóle wyrzucane, niszczone, tak więc wiele obiektów właśnie utraciło ten charakter zabytkowy. I tutaj jeszcze korzystając też z zestawienia, znaczy z archiwów doktora Macieja Rydla i zestawienia pani Agaty Wolskiej, takiego właśnie porównawczego, w jakim stopniu dwory zostały zniszczone, więc proszę przyjrzeć się temu zestawieniu, że przed wojną było około 20 000 dworów na terenach II Rzeczpospolitej, na terenach dworów, na terenach Kresów około 4000 i do naszych czasów być może właśnie zachowało się około 3000, natomiast do rąk dawnych właścicieli, oczywiście to się ciągle zmienia, ale możemy powiedzieć, że to jest maksymalnie liczba jakichś 60-70. Tak więc widać po prostu też skalę tej zmiany. I teraz chciałabym na przykładzie dwóch kolekcji tylko zaprezentować właśnie ten stopień rozproszenia zbiorów, tak żeby zdawać sobie sprawę, jak cały czas musimy pracować nad tym, żeby móc określić charakter naszego dziedzictwa i to, co jest zachowane, tak że to cały czas jest bardzo utrudnione. I tutaj pokazuję Państwu na takim pierwszym slajdzie na przykład zestawienie obrazów, które w pewnym momencie w jednym z dokumentów 1945 roku były wymienione na jednej kartce. A już teraz na przykład wiemy, że ten obraz czarno-biały jest zaginiony, natomiast ten obraz Chrzest Chrystusa w lewym dolnym rogu dopiero w latach 60. trafił do Warszawy. Dlaczego trafił do Warszawy, a te 4 inne trafiły do Muzeum Narodowego w Gdańsku, podczas gdy w 1945 roku były razem i wiemy, że przez jednego z historyków były gdzieś przewożone. Kto podejmował takie decyzje, trudno powiedzieć. Działo się też tak, i o tym też trzeba powiedzieć, że w przypadku właśnie rodziny Sierakowskich w pewnym momencie został udaremniony przemyt obrazów za granicę i rzeczywiście te obrazy zostały zwrócone Sierakowskim, więc część tych obiektów przetrwało. One też niestety były częściowo zniszczone. Tutaj taki przegląd właśnie tych obrazów.
Proszę zobaczyć, ten jeden z tych dolnych portretów już jest zniszczony i kolejny slajd też pokazuje stopień zniszczeń obrazów, które trafiły szczęśliwie z przekazu ostatniej z rodu Izabeli Sierakowskich-Tomaszewskiej do Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale niestety prace konserwatorskie wymagają bardzo dużego nakładu pracy, czasu i funduszy, tak więc wiemy, że będzie to trwało jeszcze latami. Jeden z obrazów był poddawany konserwacji 2 lata, tak więc rzeczywiście długo jeszcze będziemy czekać na to, żeby scalić to dziedzictwo, które się zachowało. Obecnie możemy powiedzieć, że z kolekcji około 460 obrazów mamy zidentyfikowanych 20%. Co nie znaczy, że te 20% powróciło do Waplewa, bo to jest nadal rozproszone i tu chcę właśnie też Państwu pokazać, że na przykład też obiekty, które obecnie się znajdują w Muzeum Okręgowym w Toruniu, obrazy, które w pewnym momencie wylądowały w Desie, dlaczego tam trafiły, nie wiemy. Ten medalion w pewnym momencie był w jednej chyba z takich składnic na Pomorzu, która się mieściła w kościele i potem trafił do antykwariatu i szczęśliwie kilka lat temu został odzyskany dla Waplewa. Ten obraz znajduje się w Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim, więc na zachodzie kraju. To jest obraz, który znajduje się w Zamku Królewskim, to także jest obraz, który znajduje się w zamku, znaczy teraz już jest eksponowany w Waplewie, tam możemy go rozpoznać na dawnej fotografii. Ten natomiast trafił do Muzeum w Krośniewicach imienia Dunin-Borkowskiego, bo został włączony już później do powojennej jego kolekcji. Natomiast ten obraz znajduje się w Muzeum w Białymstoku, więc proszę zobaczyć, jaka jest skala rozproszenia tylko tych obiektów, które mamy zidentyfikowane. A pytanie, co z resztą, na ile one są zniszczone, na ile są wywiezione za granicę. I tu pokazuję jeszcze zdjęcia, które być może, że kiedyś pomogą nam w identyfikacji. Nawet taki obraz, który tu widzimy centralnie wiszący nad tymi drzwiami, bardzo niewyraźny, ale chociażby ten zarys krajobrazu już będzie dla nas podpowiedzią przy identyfikacji. I też niedawno zdobyte zdjęcie, tutaj nawet niektóre obrazy być może, że uda się właśnie kiedyś rozpoznać. I jeszcze inny przykład, bo tych przykładów oczywiście moglibyśmy podawać bardzo wiele, ale tak, żeby tutaj nie zamęczyć, szczególnie młodzieży. Jeszcze kolekcja Czartoryskich z Gołuchowa. Kolekcja, która została powołana przez Izabelę Czartoryskich-Działyńską, która specjalnie założyła ordynację, według której zasad majątek miał być dziedziczony tylko przez męskich przedstawicieli rodu Czartoryskich. No i niestety wojna doprowadziła do bardzo dużego rozproszenia. Już za sprawą Niemców kolekcja znalazła się w różnych miejscach, chociaż też spadkobiercy próbowali ukryć niektóre obiekty, które zostały odkryte przez Niemców. Tak więc już proszę zobaczyć, w czasie II wojny światowej kolekcja była i w Warszawie, i w Krakowie, w Poznaniu, w Austrii, w Niemczech, a później także w ZSRR. Część rzeczywiście zbiorów gołuchowskich powróciło z ZSRR i z Niemiec do Polski. Ale tu proszę taki nawet satyryczny obrazek, który pokazuje, jakie były działania właśnie muzealników polskich już w okresie PRL-u. Mimo że znano pochodzenie obiektów, mogłyby te obiekty wrócić do Gołuchowa czy chociażby do Poznania, jednak wszystko wywoszono, znaczy może nie wszystko, ale dużą część do Warszawy, dlatego że to były tak cenne obiekty, że prawdopodobnie chciano po prostu wzbogacić ekspozycję w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tak więc można powiedzieć, że to rozproszenie zostało jeszcze bardziej wzmocnione przez działania powojenne. Więc obecnie możemy powiedzieć, że znajduje się resztki tej kolekcji w Gołuchowie, w 3 muzeach narodowych, w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Stanach Zjednoczonych, a pytanie gdzie jeszcze, czego nadal nie wiemy. I tutaj też ciekawe właśnie takie zdanie, które autorka artykułu, który mówił właśnie o rozproszeniu tej kolekcji, powiedziała, że właśnie i te okoliczności historyczne, czyli przede wszystkim II wojna światowa, ale także te właśnie świadome decyzje polityczne odebrały go
bełchowskim eksponatom kontekst nadany im przez zamysł kolekcjonerski. Tak? I bardzo trudno nam jest teraz scalić to wszystko tak, żeby pokazać zamysł kolekcjonerski bardzo wielu ziemian, który był sprawą prawie że powszechną drugiej połowy XIX wieku, szczególnie wśród rodzin arystokratycznych. Szczęśliwie zmienia się podejście. Wielu muzealników zgłasza takie postulaty, że trzeba prowadzić badania proweniencyjne i to już się pojawiło właśnie także w programie pierwszego Kongresu Muzealników, gdzie w uchwałach wyraźnie zostało zaznaczone, że należy je prowadzić, dlatego że to sprzyja po prostu wyjaśnieniu sytuacji własności kolekcji w muzeach w celu stabilizacji, dlatego że jednak pojawiają się roszczenia, więc trzeba zdecydować, co teraz z tym zrobić, tak żeby po prostu potomkowie dawnych właścicieli też nie byli poszkodowani i tak samo muzea, więc, ale nadal po prostu nie jest to do końca ustalone i rozpracowane, tak więc cały czas jeszcze nad tym pracujemy. Więc bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że w jakiś sposób to będzie pomocne. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor za przeprowadzony wykład i równocześnie pragniemy przypomnieć, że do 29 marca powinien trwać etap szkolny naszego konkursu. Następnie prosimy o przesłanie prac do poszczególnych komisji wojewódzkich, które powinny znajdować się i znajdują się w oddziałach IPN w kraju, w Polsce i na początku maja ogłosimy listę finalistów po kolejnym etapie wojewódzkim, a 7 czerwca zapraszamy na etap ogólnopolski, który odbędzie się w Nowym Dworze w Gorzycach. Dziękuję serdecznie.